Od świtu już sterczą. Lewo i w bok, na wprost, prawo i w bok. Nie wygasił pan świateł. I na zakończenie przejdźmy się jeszcze po pokoju. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Szczeniak! A więc tempo ma charakter wyraźnie uspokajający. Panie, gdyby pan stał o kilometr wcześniej, to by trup na szosie leżał. Pan rozumie? Do jutra. Cudem zahamowałem! Przecież gdybyś ty prowadziła wóz, to byś go
Nie, ty byś po prostu zatrzymała i zaprosiła tego gnoja do środka. Przepraszam cię bardzo. Wybacz mi, kochanie. Bardzo cię przepraszam. Pan będzie łaskaw? Proszę. Woli pan z przodu? Czy z tyłu? Proszę. Tu jest poduszka. Koc, może pan zdoła się zdrzemnąć. Będziemy się starali panu nie przeszkadzać. Nie będziemy rozmawiać. Zaraz gaszę radio. Proszę. Jest niedziela. Jest niedziela. Ciężarówki w niedzielę nie chodzą. A taki ładny wóz? Myślałem, że z ambasady. A z ambasady biorą. Nie wiedziałem, że to prywatny. Może to szofer ambasady dostał wóz na niedzielę za miasto. Mówi się kierowca, nie szofer. Ja mam dobre oko. Co mam zauważyć, to zauważę. Numery są polskie. Zresztą, czy pan wygląda na kierowcę jakiejś ambasady? Jest teraz w prywatnych rękach trochę niezłych wozów. 404 to góra. W Warszawie widziałem jednego 190 SL i 2 Jaguary. Cholera. Przepraszam. Ale lecimy z 130, a państwo... Mąż nieźle prowadzi. Cholera. Pan dokąd jedzie? A państwo? Już niedaleko do przystani. Dobre i to. Wolałbym opowiadać, że leciałem takim wozem z Warszawy. A gdybym ja nie zatrzymał? Aby trop na szosie leżał. Pan tak dla sportu? Inaczej życie byłoby nudne, nie? Ile pan ma lat? Przejechał mszczeniaka, odpowiadał za człowieka. Dziękuję. Dokąd? Tam. Klucze. Niech pan postawi ten worek. Gdzie? Tu? Ja go pani podam. Klubowa? Nie, nasza. No, pójdę już.
Co? Chodź pan bliżej. Mam jeszcze kawał drogi. Chodź pan bliżej, coś panu powiem. Co? Wie pan co? Jest pełno wody w zędzie. No to wybierz. No co? Dam panu radę. Mógłbyś sam to zrobić. Powiedziałem wybrać wodę. Przed innymi niech pan schodzi z drogi. Wiem, gorsze hamulce. I gorsze nerwy. Panu powiem prawdę. Ja zawsze robię tak jak z panem. Tylko inni hamują o kilometr wcześniej. I nie biorą. Chciałem pana nastraszyć. Cholera. Przepraszam. Udało się panu. No. Uciekam. Niech pan odsumuje tego bączka. Tego? Tak. Nigdy pan nie był na wodzie? Nie, ja pieszo. To ma pan przed sobą odkrycie Ameryki. Ja lubię chodzić, grunt to nogi, wie pan. Wszystko o własnych siłach. Spróbuję kiedyś, przy okazji. My tym razem tylko na jeden dzień. Tak? Ja też. Zostawia pan wycieraczki? Tu nie skradną. No. A jak skradną, będą inne. Mam do pana prośbę. No, Jak długo zostajecie państwo na wodzie? do świtu. To czy ja mógłbym No? przyjść tu o świcie i zabrać się z państwem z powrotem? Myślałem, że się żeglarz w panu narodził. Potrzebny jest ktoś do pomocy. Damy sobie radę. Pójdę. Pan by nie ustąpił. Wiedziałem, że pan zahamuje. Pan jest szczeniak, ale pan mi się podoba. Hej! Wiedziałem, że mnie pan zawoła. Niemożliwe. Tak, wiem co pan myśli. Te? Chce pan grać dalej. Dziecko, pan nie jest dla mnie partnerem. Ale pan mnie zawołał. Zdejmij pan buty i właź pan na pokład. Co będzie bową oddaj? Jest, cumę dziobową oddaj. Dziób lewo na wodę. Jest! Dziób lewo na wodę. Do zwrotu przez rufę. Na wodzie trzeba mieć refleks Pani pozwoli, ja wybiorę. i dyscyplinę. Kiedy zdawałem na sternika, mieliśmy takiego bosmana. Krystyna, jak się ten bosman nazywał? Ten z wierzbą. On mówił: widzicie tę wierzbę? A to był dąb. Jak bosman mówi, że wierzba, to wierzba. Załoga na wierzbę, biegiem marsz! Cholera. Przepraszam. Ale tam wody. Siedzieliśmy na tej wierzbie czasami godzinę. Na dębie. Dla nas to była wierzba. I kazał nam kukać. Co kazał? Kukać, jak kukułki. I pan kukał. On nie był najmądrzejszy, ten bosman.
Ale wychował twardych chłopaków. Czy my w ogóle płyniemy? Niech pan splunie. Do wody. Po co? Płyniemy. Można też włożyć nogę. Można. Ale się nie wkłada. Dlaczego? To nie sól karlsbadzka. Zdaje się, że zapomniałam soli. A nie, jest. To na cześć żony Co? ten napis. Te. Natomiast zapomniałam ogórku. Żonie na imię Christine. Krystyna. Słyszysz? Te. Kluczy nie zgubiłaś? Nie, są. Gdzie są? Są na stole. Proszę. Nie wiem, czy państwo lubicie. Mam rzodkiew. Świetnie. Popatrz, co tydzień jeździmy i nie wpadliśmy na ten pomysł. Zawsze mówię więcej jarzyn, witaminy. Proszę. Dziękuję, mam. Po co pan nosi taki kinżał? Bo taki nóż jest w życiu potrzebny. Zwłaszcza w lesie. Na wodzie jest nieprzydatny, ale w lesie, gdzie się trzeba przedzierać przez gąszcz. Bo pływanie po wodzie to jest... Pływanie po wodzie to jest nic. Dopiero gdy się idzie przed siebie, koniecznie jest nóż. Tak już jest w życiu. Ale pan dziecinny. Łatwo się skaleczyć. Pan się kiedyś skaleczył? Trzeba uważać. Nigdy nie można mieć pewności. Kiedyś pewien marynarz chciał się czymś popisać w towarzystwie. Inni górowali nad nim intelektualnie. Mówili dowcipy. Pokazywali sztuczki z kartami. A ten marynarz wziął nagle kilka pustych butelek, rozbił je o podłogę, zdjął buty i wszedł na stół. Nudno. Niech pan sklaruje cumę. Słoneczko, wie pan da. On pokaże, jak się to robi. Muszę być przy sterze. Przecież pan tutaj nie usiądzie. Niech pan da. To trzeba umieć. Nie takie rzeczy robiłem. Trzymaj pan kurs na te boje.
Dobra. To nie tu trzeba mieć, tylko tu. Weź no się pan do tej cumy. Co pan tak rozkazuje? Jak jest dwóch na pokładzie, to jeden jest kapitanem. Albo kapralem. Pan był w wojsku? Nie. Studiowałem. A co pan robi? Ginekolog? Piszę. Teksty piosenek? Czyta pan kurier sportowy? Nie. Zwrot przez rufę. Lewy pokażat luz. Prawy pokażat wybierz. Co jest? Pani rzuci mój plecak. Idę. Mam tego dość. Jestem wędrowiec, nie burłak. Miękki pan jest. Panie, 120 jezior na Mazurach. Po co akurat tędy? Po co? Krysiu, oddaj panu plecak. Dam radę. Będziemy wracać inną drogą. Tak? Beze mnie. Łatwo pan puchnie. Nie lubię, jak się ze mnie robi balona. Niech pan siada do steru. Ja do pani nic nie mówię. Państwo siadają oboje! Dam radę! Niech pan da jedną linę! Nie, niech państwo siadają oboje! Niech pan siada! Ale nie! Siadaj pan do steru, bo się coś ładuje! Dwunasta. 12:10. On nie ma zegarka.
Co pan gotuje? Co? Busola. Duża. Na autostop się nie nadaje. Nie gwiżdżę się na pokładzie. Bo co? Taka jest etyka jachtowa. Marynarz wchodziłby za to na maszt. Trump oczywiście nie. Mam zakukać? Powinienem pana kopnąć w tyłek. Andrzej, płyńmy do brzegu. Dla niego mam Ale- kurs zmieniać? Ale tu pan nie dostanie. Może mu jeszcze dać złoty zegarek. Andrzej, błagam cię. Dobrze? Daj mi ster. Do zwrotu przez rufę. Jest, do zwrotu przez rufę. Lewy fokaszot luz, Jest, lewy pokaż od luz. prawy fokaszot wybierz. Jest, prawy pokaż od wybierz. Amen. Gdzie moje buty? Tam, gdzie je pan rzucił. Posmaruj mi plecy. Baran. Kto? Chmura jak baran. Fakt. A, tam na lewo. Też jak baran. Rozpływa się. Będzie burza. Niemożliwe. Jak pan to poznał? Po kościach? Zdążymy się jeszcze wykąpać.
Przecież my w ogóle nie płyniemy. Wiatr zdechł. I co teraz będzie? Obiad. Poznałem to po żołądku. Miseczka do płukania rąk będzie? To pański patent. Uważa pan, że to niepotrzebne? Trzymaj pan bez tego. To pani wylała zupę. Siadaj. Dlaczego pan nie je? Ja chcę do brzegu. Nie ma sposobu, żeby się stąd wydostać? Są wiosła. Gdzie? W Forpiku. Przecież jemy obiad. Żeglarstwo jest dla dorosłych ludzi. Jak jest wiatr, to się płynie. Jak nie ma, to się nie płynie. Marnowanie czasu. Co by pan robił? Szedłbym. Po co? Idzie się po to, żeby iść. Pani tego nie rozumie. Idzie się. Niech się pan nie wygłupia i zjada swoją porcję. Niech pan zmieni ster, żeby płynąć w prawo. Czy padła jakaś komenda? Pan życzy sobie zmienić kurs. Chcę płynąć do brzegu. Tam też jest brzeg. Ale tu go przynajmniej widać. Mielizny. To co? Rozbijemy się przy wiosłowaniu. Andrzej, płyńmy, znajdziemy jakieś przejście.
Po co on wlazł na stół? Kto? Ten bosman. Który? Ten, co potłukł butelki. To nie bosman, marynarz. On na nie skoczył ze stołu. Krew trysnęła aż pod sufit. I co? No, twardy facet. Krystyna, spójrz. Widzisz? No, co jest, co? Pan zdejmie śliniak. Skacz! Skacz! Nie! Niech pan wyłowi wiosło. Nie umiem Niech pływać. się pan nie wygłupia. Nie umiem pływać, mam się utopić? Niech pan skacze. Zostaw. Ale woda! Daj krokodyla! Kaleczy pan pokład. Ja to robię z czuciem. Gdyby pan wpadł do wody, to by pan jednak popłynął. Niech pan spróbuje. Andrzej! Krokodyl bańki puszcza! Ja żartowałem. Andrzej! Zabierz płetwy! Dobrze? Na dole jest apteczka. Niech pan opatrzy rękę. Mam panu pomóc?
Krystyna. Najadł się pan strachu. Pod koniec zacząłem kapować. Nie wiedziałem tylko skąd wiatr. Trzeba patrzeć na te nitki. Spróbuje pan balastować? Niech pan pokaże, co pan umie. Mam się wychylić za burtę? Tak. Trzeba trochę odwagi. Płyniemy! Płynie się, żeby płynąć. Idzie się! Nóż! Nóż! Jest! Jak krew! Mówiłem, mielizny! Przecież byłeś przy sterze. Spróbujmy zepchnąć. Spokojnie. Wiatr znów ustał. No? Co jest? Z tamtej strony głęboko. Damy radę? Podaj wiosło. Nie, pychowe.
Masz koń. Odwiąż. Daj. Krystyna. Proszę Państwa, Turek zerwał się do ataku, pakuje lewy sierpowy żołądek Molika, ale Molik momentalnie rewanżuje mu się ciosem przed ramię. Turek aż zadrżał od tego ciosu, proszę Państwa. Teraz chyba nabierze większego efektu, no i rzeczywiście nabrał, proszę Państwa, nabrał. Zresztą cóż, historia się powtarza. Turcy nigdy nie... Proszę się nie odwracać. Wspomnę mimochodem bitwę pod Wiedniem, w której być może jakiś przodek naszego Molika bił równie skutecznie pradziadka Belhasana, jak dziś prawnuk tego przodka Molika bije przodka, pardon, potomka swego przodka. Ja przepraszam tak chaotycznie, ale widok jest doprawdy niezwykle emocjonujący. Nasz dzielny Molik, proszę Państwa, prezentuje wprost fantastyczną pracę ruchu. Jakże te jego nogi pracują, proszę Państwa, aż się wierzyć nie chce, no jak baletnica. A na te nogi patrzy w tej chwili cała Polska i cała Polska życzy Molikowi, jak powtórzył sukces Jana III, który tak świetnie bił niewierzących, pardon, niewiernych. Bij, Molik! Nasze życzenia towarzyszą Twoim ciosom. Ajajaj, ale ja się zagadałem. Krystyna, podaj kieliszki. Jego lewy prosty ląduje na podbródku na skakach. Prawy prosty ląduje, teraz lewy prosty ląduje. Teraz Molik ląduje Lekarstwo. na deskach. Widownia dopinguje Belhassana w niesmaczny, właściwy północny sposób. No to oczywiście, proszę Państwa, żaden knockout. Nasz chłopak tylko się poświęcał. Za tych co na morzu. Ale sędzia zaczyna go liczyć, proszę Państwa. No po angielsku go liczy, proszę Państwa, bo to jest neutralny sędzia holenderski. 3, 4. No to ile on go tak może liczyć? 6, Dmuchamy 7. materacę. Proszę Państwa, Turek siada po polsku, to jest przepraszam, Polak siada po turecku na ringu, a teraz staje, jak więc mówiłem, to nie był żaden knockout, tylko po prostu zagrywka taktyczna Maćka Molika. Staje teraz wypoczęty znowu zapasem sił. On to często stosuje, proszę To Państwa. pierwszy. Dobra, chwileczkę. Walkę z Japończykiem Yoko Makota, bo za długo wypoczywa. Walka wznowiona, proszę Państwa. Molik znowu się staje jakoś... Już? Już. tej swojej słynnej bomby, przy której powodował swojego czasu Irlandczyka Urkę. Może teraz mu wyjdzie. Macie bierze potężny zamach. No, jak teraz trafi to z turkiem kolisagi. Cios. Ale Turek także, proszę Państwa, nie słucha. Ma bestia dobre uniki właśnie teraz uniknął. Molik idzie za ciosem, spadają na ziemi. To kogoś przyczepi, to żaden sposób nie można go oderwać. Sędzia woła po angielsku break, ale Molik słabo na angielski, zresztą w ten sposób uwolniła. O, już się rozeszli, znowu się zeszli, jeszcze znów się rozeszli, widać, że którego pan... No, ale trzyma, Molik też się trzyma. Tego Turka. Sędzia znowu ich rozdzielił, Turek Już. teraz walczyć na Znów wysłali do Ankary Patałacha. Nie mamy lepszego w półśredniej. Mówię o sprawozdawcy, co on bredzi? Gra pan w brydża? Gram. Szkoda. Kart nie ma. Nie ma czwartego. A z dziadkiem? Starców na pokład nie biorę. Miliczna kolonia polska i podaje otuchy naszym wspaniałym chłopcom. A ja tu gadu, a tam znowu upłynęła już połowa pierwszej rundy. O, przepraszam, upłynęła już cała pierwsza runda, teraz minuta przerwy. Nałożnicy są już poruczni, przepraszam, przeciwnicy już są na różnikach, doskach. Molik siedzi zupełnie spokojnie, oddycha swobodnie, tam trener Rosołowski szepcze mu coś do ucha. No, na pewno daje mu swoje niezawodne rady. No, Molik uśmiecha się, proszę Państwa. O, tak, Masz no, prawdziwe. Do kogoś na widowni. No, jest zupełnie pewien zwycięstwa. Chodźmy teraz na jego przeciwnika. Ten też rozmawia z trenerem, a my nerwowo rozmawia. Proszę, niech pan zaczyna. Ja w to nie grałem. Bierki, marynarska gra. Molik też bierze łyk wody, ale wypluwa... Proszę, niech pan zacznie. Zaczynaj, Krystyna. Zaczynaj ty. Co za ceregiele? Niedobra woda. Nie można z niej dostać tak zwane ameby. Ciągniemy kolejno po jednej. To skusi daje fan. Nie mów skusi, błagam. Musi być niezwykle odporna na ciosy. Nie wiem, czy starsi spośród naszych słuchaczy pamiętają jeszcze słynnego bombardiera Zenka Krępaczyckiego. To znaczy, żeby nie poruszyć, tak? Fantastycznie odpornioną wątrobę. Proszę. Ale też on jadł, proszę Państwa, jak smog. A propos jedzenia, to kuchnia turecka jest niezwykle pieprzna, ciągle tylko papryka i To bardzo papryka proste. oraz przysłowiowy turecki pieprz. Ale pieprzem, a tymczasem zaczęła się druga runda spotkania w wadze półśredniej między naszym Maćkiem Molikiem, a Turkiem tym, no jak mu tam, panie Kaziu, czy pan... O, tu, tamta się poruszyła. Tak. Pan? Nie opuścił gardę, to Turek momentalnie nie wykorzystał i pasował mu lewego haka w plecy. Zaczynasz, Krystyna. Dziękuję. Turek atakuje, zapędza Maćka do narożnika. Teraz ja. Zapędza, Polak się cofa, Turek goni go po ringu, goni, ale nie może dogonić. Żeby tak nasi kolarze nie mogli dogonić. Dobre, to... No, na szczęście kryzys minął i Molik znowu, jak zwykle,
swobodnie tańczy Z czuciem. pośrodku ringu na tych swoich Tak, pięknych nogach. z czuciem. Ach, jak on tańczy, tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale Cholera. cóż, więc widzimy na ringu. Nawet Przepraszam. znowu obok przeciwników, postawy raczej wyczerpujący. Oni ciągle się jeszcze, proszę Państwa, badają jak dwaj lekarze przed decydującym cięciem. Ale czas im zadać to cięcie, te minuty płyną, a nasz reprezentant ciągle jeszcze nie uzyskał Niech pan zaczyna. decydującej przewagi, aczkolwiek już samą swoją postawą deklasuje niejako przeciwnika. No, ale Turek to też twarda sztuka. Można powiedzieć, że prawdziwy turecki janczar. Molik właśnie zdecydował się na atak. Widać to po jego minie, ale nie atakuje. Zdecydował się, ale nie atakuje. Tutaj trzeba było brać. Natomiast Turek nie wytrzymał nerwowo i poszedł do przodu. A Molik do tyłu. A teraz Molik do przodu, a Turek do tyłu. Tak, tak, proszę Państwa, boks to twarda, męska gra. I nie ma w niej miejsca na sentymenty. Było to w związku z nieuczającą dyskusją na temat rzekomej szkodliwości boksu i z głosami, że nie należy uczyć młodzieży jak się gardło. Fan. Jakie wówczas, proszę Państwa, byłyby jego szanse? A w tej chwili, dzięki doskonałemu przygotowaniu i radom trenera Rosłowskiego, Maciek Molik ma szansę i to ogromne szanse zdobycia dalszych 2 punktów dla naszej reprezentacji. O, właśnie w tej chwili, proszę Państwa, trener Rosłowski krzyknął naprzód, a po tym nadawaniu Molik momentalnie poszedł naprzód. O, naprzód i nadział się na kontrę Turka. Ajajajajaj, niedobrze, proszę Państwa, niedobrze. Molik się Co mam zrobić z tym fantem, który trzymam w ręku? poprawia solidny. Kapitan musi górować nad załogą. Co mam zrobić z tym fantem, który trzymam w ręku? Niech zaśpiewa. Tylko leży na środku ringu. 4, Nie udawaj, że ci to sprawi przykrość. 7, no powinien już wstawać. Co mam 9, zaśpiewać? Krysiu, pochwal się, że chodziłaś na teorię muzyki. To, co pani wciąż nuci. Niestety, Tarararara. No nie śpiewaj, To? nie. To tak. nasz reprezentant Pan mnie Maciej o to prosi. Molik został Kapitan nie rozkazuje w nokautowany sprawach przez repertuaru. Turka. Zaraz. Oczywiście porażka Molika jest niezwykle przykra, ale nikt z nas na serio nie liczył się z Molikiem. Proszę, śpiewaj. No proszę, słuchaj. Nie, śpiewaj. Nie, no słuchaj, proszę. Mistrza Europy Południowo-Wschodniej i wielokrotny reprezentant Turcji na Igrzyskach Olimpijskich. A miejmy nadzieję, że ta porażka to... Proszę. Już nie mów nic, nie mów nic. Już. Nie mogę. No proszę, niech pani śpiewa. Nie dam rady, nie. No, to nie dostanie pani fantu. No dobrze. Już nie mów nic, nie mów nic. Już nie patrz, tak pozwól iść. Zabrakło nam słów, księżyców i gwiazd. Czułości już nie ma w nas. Już nie kłam, tak nie proś mnie. Już nie zostało nic, przecież wiesz. Choć pusto jest tak, nie trzeba ci mnie, bo szczęścia nam brak, kochamy się źle. Więc nie mów nic. Nie myli się nam już z nocą dzień. Zegarów nudny rytm porwał cię. Nie jesteś już ten. Nie jesteś już ten. Dalej nie pamiętam. Ta Idiotyczny piosenka, szlagier. kiedy... Kto mógł tego Molika znokautować? Proszę. Co mam zrobić z tym fantem, który trzymam w ręce? Niech pan powie wiersz. Lamentuje nad duchem komar. Może to ty, matko. Ale znam tylko strzępki. Jak ten Molik dał się znokautować? Noc. Dopala się nafta w lampce. Co? Lamentuje nad duchem komar. Może to ty, matko, jesteś na niebie tymi gwiazdkami kilkoma? Albo na jeziorze żaglem białym, albo falą w brzegi pochyłe. Może twoje dłonie posypały mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? A możeś jest południowa godzina, mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach od włosów. Czy to nie twoja? Jest! Brawo, brawo. Świetną ma pan pamięć. Możesz sobie nastawić radio. Patrz pan, tak się to robi. Znałem jednego, który to robił tak jak ja. To był Geniusz Bierek. Nazywał się Zdzisio Meissner. Miał wielką łajbę. 60 metrów żagla. To był fajny chłop. Patent starszego sternika. On zresztą ten patent zrobił na lewo, potem go zweryfikowali. Był to fajny chłop. On zawsze mówił: bierki to nie jest wystrugane drzewo. Bierki to organizm. Co? Przecież nic nie mówię, Ale pan tego nie zna. ale pan śpi. Śpi? Musiał być zmęczony. On wczoraj pewnie w lesie spał. Mówił, że tylko na jeden dzień. Po coś ty go wziął? On nie udaje, że śpi? Na którą nastawić budzik? Na 5. Naprawdę śpi? Wcześniej. Wystarczy. Kolegium mam o 9. Usłyszałem, że pani wychodzi. Pan nie spał? Mam czujny sen. Nie mogłam zasnąć. Duszno. Deszcz spada tak duszno. Kiedy odpływamy? Przecięliśmy fał. Trzeba założyć nowy. Wodę też trzeba wybrać. Niech pan idzie spać. Wybrać wodę?
Ranne ptaszki. Przecież mieliśmy wstać o 5. Zakładamy V. Widzę, brawo. Nie zmrużyłam oka. Co mam zrobić z tą liną, którą trzymam w ręku? Siadaj do steru. Kotwicę rwij. Co? Niech pan wyciągnie kotwicę. Niech ją pan włoży do forpiku. Niech pan tam teraz zejdzie. Po co? Proszę zejść do forpiku. Jest, zejść do forpiku. Widzi pan skrzynkę? Jest, widzi pan skrzynkę. Niech się pan nie wygłupia. Za pół godziny będziemy w przystani. Przestań się bawić w kapitana. W środku są szmaty. Znalazł pan? To nie wszystko. Jeszcze wiadro. Trzeba umyć pokład. Może ja to zrobię. Zostań przy sterze, dobrze? Dostał pan szkołę. Przyda się panu. Ale w sumie było przyjemnie, prawda? Najważniejsze, że rozstajemy się w zgodzie. Powiedz mu coś miłego. Trzymaj kurs na te boje. Gdzie mój nóż? Co się stało z moim nożem? Spokojnie. Na moim jachcie nic nie ginie. Ja nie mówię, że zginął, tylko pytam, gdzie jest. W mojej kieszeni. Dlaczego pan go schował? A pan myśli co? Ze strachu przed panem. Jakbym chciał coś zrobić, to i bez noża bym sobie poradził. No i pan odda nóż. Weź go sobie. Niech mi pan odda nóż. A? No daj, no! Skacz! Ty.
masz tu jeszcze jeden. Masz! Nie wypływa. Słyszysz? Nie wypływa. Bądź spokojna. Umie pływać. Ale przecież on mówił, że nie Kłamał. umie... Pójdź na prawo, na prawo! Dobrze! Tutaj! Pewno się trzyma, boi! Nie ma go! Z drugiej strony zobacz! Nie ma! Utopiłeś człowieka. Słyszysz? Jak on miał na imię? Utopiłeś człowieka. Przecież musi wypłynąć! On nie umiał pływać. Kłamał! Nawet się nie kąpał. Nawet topielec wypływa! Jak tu głęboko? 10 metrów, może 8. Głębiej. To co mam robić? Skacz jeszcze raz. Trzeba krzyczeć. Zawiadomić milicję. Po co? Nie wiadomo, kto to był. Uratują go? Widzisz? Sam mówisz, że utonął. Utopiłeś chłopaka. Już się tego nie da cofnąć. Zabiłeś go! Przestań krzyczeć! Zostaw! Jesteś mordercą. Zamknij się. Już się boisz, trzęsiesz się ze strachu. Już nawet nie starasz się zachować twarzy. Twardy facet. Pozer jesteś, rozumiesz? Kabotyn. Przed chłopcem się popisywałeś, przed szczeniakiem. Po to go wziąłeś, żeby się móc przed nim popisywać. Ty błaźnie, Jak ty wyglądasz, histeryczko. jak twoja żona. Gdyby nie ja, byłabyś dziwką! Jesteś ordynarny. Nienawidzę cię. No? Skacz i płyń. Nienawidzę cię. Nie mogę na ciebie patrzeć. To nie patrz, skacz i płyń do brzegu. Myślisz, że się boję milicji. Idiotko. Żygać mi się chce. Kabotyn! Nawet teraz się zgrywasz! I tak zaraz wrócisz! Słyszysz? Zaraz wrócisz!
Umiesz pływać. Andrzej! Ja nic nie słyszałem. Zęby mi szczękały. Andrzej, wracaj! Może razem zawołamy. Andrzej! 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 Niech pan zejdzie do mesy i napije się koniaku. Gdzie mój plecak? Ja popłynę. Jeszcze ci mało? Ja naprawdę nic nie słyszałem. Zęby mi szczękały, nic nie było słychać, no. Gdybym wiedział, że do tego dojdzie, nigdy bym do tego nie dopuścił. Do czego? Do tego, co się stało, nie dopuściłbym. Ty? Cholera. Ty jesteś taki sam. Tylko o połowę młodszy i słabszy. I o połowę głupszy. Co pani wie? Kawiarnia, jacht, samochód. Pewnie macie ze 4 pokoje. Co pani wie o życiu? O życiu. O sobie mówisz. Zaraz mi powiesz, że mieszkacie w 4 w akademiku. 6. Ja to znam. Jeszcze nie zapomniałam. I on też to zna. Nie jesteś nic od niego lepszy, rozumiesz? On był taki jak ty. Chciałbyś być taki jak on. I będziesz. Jeśli ci starczy tupetu. Kłamiesz. 6 w pokoju. Chcesz spać, inni grają w brydża. Chcesz się uczyć, inni chcą spać. Kilkaset złotych stypendium na obiady w stołówce, na papierosy. Całowanie w bramie. A w zimie jest zimno i nawet nie możesz jej rozpiąć bluzki. To wszystko? Jeszcze coś? Może śmierć rodziców? Siostra chora na gruźlicę. Nie. Żyją? Rozwiedli się, pożenili znowu. Masz rodzeństwo? Nie. Rodzice ci pomagają? Ojciec czasami coś przyśle. Zdejmij to. Przeziębisz się. Co jest? Co? Widzisz? Szczeniak jesteś. Co? Przepraszam panią. Nie wygłupiaj się.
Poniedziałek. Będą ciężarówki? Mnóstwo. Zaopatrzenie rusza. Poniedziałek to najlepszy dzień. Jesteś gotów? Chronić burtę. Tak. Jest. Chroń burtę. Skradli wycieraczki. Nie słyszałeś wołania? Kto miał wołać? Wołałam za tobą. Byłeś na milicji? Goły,
Po nocy? Wiedziałaś, że się nie mogę dostać. Mogłaś się pośpieszyć. Mogłeś rozbić szybę. Jedziemy do domu Jedziemy na milicję. w sprawie wycieraczek. Boisz się? Boisz się? Nie. Boisz. Mówię ci, że się nie boję. Nie boisz się? Boję. Zawracamy. Co? Nie jedź na milicję, wystarczy, że się boisz. Przecież tobie nic się nie stanie. Weźmiesz wóz i wrócisz do domu. On siedział tam za tą boją. Nurkował, kiedy zaglądałam. Byłeś już daleko, kiedy wypłynął. Wołaliśmy razem, słyszałeś? Płynąłem kraulem. Jak mogłem coś słyszeć? Zresztą nie mów mi bzdur. Spodobała ci się sytuacja. Myślę, że możesz mnie tym uratować. Naopowiadasz mi bzdur. Ja udam, że wierzę. Wrócimy do domu. A potem będą pisać w gazetach. 19-letni wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił. I będziemy blednąć w towarzystwie. Tobie spodobała się sytuacja. Znów możesz dać mi lekcję. Dobrze patrzyłem pod tą boją. On utonął. Nie. Do tego stopnia nie utonął, że zdołałam cię z nim zdradzić. Ja się boję. To ty się boisz. Tak się boisz, że ze strachu nie wiesz, co mówisz. Słuchaj, przypomniałam sobie. Chciałam cię zapytać, bo nie dokończyłeś tej historii. Jakiej historii? Dlaczego stoimy? Próbuję ci uwierzyć. Ale po co starasz się we mnie wmówić, że zdradziłaś mnie z tym szczeniakiem? Głupi żart. Przepraszam, nie będę już żartować. Ty mnie przepraszasz? Przecież to ja. Andrzej, bo zapomnę, dlaczego ten marynarz skakał na butelki? Co ci przyszło do głowy? Nie dokończyłeś tego. Co za bzdury znowu? Raz, dwa i lewe. Raz, dwa. Wyżej, prawe. Raz, dwa i lewe. Dokąd jedziemy? On był zbyt pewny siebie, Kto? ten marynarz. On tę sztuczkę robił wiele razy. Był palaczem, stopy miał drogowaciałe od chodzenia po żużlu. Ale przez rok nie był na statku i stopy mu się rozhartowały. On nie wiedział o tym. Więcej już nie skakał. Nie wiem, co się z nim stało.